Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike! Dziś zajmiemy się obiecanym już Jagged Alliance 3, czyli tytułem z legendarnej serii, która jednak przez lata została kilkukrotnie zdeptana przez kiepskie próby jej ożywienia. Zanim przejdziemy jednak do sedna, to króciutki wstęp. Za udostępnienie gry chciałbym podziękować firmie Plaion oraz jej pracownikom w Polsce. Ponadto chciałbym Was gorąco zachęcić do sprawdzenia aplikacji Stash na Android oraz iOS, który ja używam osobiście. Ta aplikacja znakomicie mi się sprawdza w roli takiego organizera gier, gdzie mogę tworzyć listy gier, które zakupiłem i które czekają w kolejce do ogrania. Do tego mogę też stawiać mini recenzje oraz śledzić, w co grają moi znajomi. Ja osobiście korzystam z tej aplikacji bardzo często i w pracy, i prywatnie. Ja Wam mogę ją również polecić. Link do aplikacji znajdziecie w opisie tego filmu. Wróćmy teraz do samej gry. Pytanie, czy kolejna część z tej legendarnej serii ponownie okaże się rozczarowaniem tak jak dwie poprzednie, czy też fani po 24 latach oczekiwania otrzymają w końcu godnego następcę dwójki. Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie kilka słów, o co tutaj w ogóle chodzi. Jagged Alliance 3 kontynuuje właśnie tradycję poprzedników i ponownie mamy do czynienia z takim miksem gry strategicznej oraz taktycznej. Fabularnie tytuł ponownie przenosi nas na tropikalną wyspę targaną konfliktami, chociaż tym razem zamiast sił rządowych jak w dwójce, przynajmniej na początku naszymi przeciwnikami będzie tajemniczy legion okupujący ten tropikalny kraj. My zaś wcielamy się w dowódcę grupy najemników wynajętą przez córkę porwanego przez wspomniany już legion prezydenta kraju, a naszym zadaniem jest oczywiście zniszczenie legionu oraz przywrócenie porządku w państwie. Za to wszystko są nam płacone ogromne pieniądze, bo my jesteśmy najemnikami. Te pieniądze wydajemy sobie na werbowanie kolejnych najemników, czy też trenowanie sił lokalnego ruchu oporu. Naszymi głównymi zadaniami w grze będą więc zarządzanie wojskami, poruszenie się po mapie strategicznej, walka na mapie taktycznej oraz eksploracja oraz wykonywanie zadań. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Od razu po rozpoczęciu zabawy w Jagged Alliance 3 naszym oczom ukaże się taki wzorowany na kultowej dwójce klimatyczny interfejs. Widać, że twórcy na pewno grali w oryginał i tutaj właśnie starają się mu oddać hołd, bo mnóstwo rzeczy robi się w tej grze bardzo podobnie. Na start ponownie będziemy musieli sami osobiście wybrać i podpisać kontrakty z kilkoma najemnikami oraz zdecydować, ile oczywiście chcemy im zapłacić. Każdy z nich posiada znacząco inne umiejętności i te właśnie umiejętności mają ogromny wpływ na rozgrywkę. Przykładowo, nie wykupując specjalisty od materiałów wybuchowych, możemy mieć ogromne problemy z polami minowymi, a jeżeli nasz mechanik sobie nie radzi z mechaniką właśnie, to modyfikacja broni będzie często kończyła się fiaskiem. Same umiejętności mają też ogromny wpływ na dialogi i zadania, więc jest to jeden z najważniejszych elementów gry, w którym na pewno każdy poważny strateg spędzi co najmniej kilkanaście minut. Oprócz wynajmowania kolejnych najemników mamy też możliwość stworzenia swojej własnej postaci, korzystając z takiej pseudo-przeglądarki internetowej, obecnej też w oryginale. Dzisiaj to rozwiązanie już wygląda nieco topornie, ale z pewnością każdemu, kto ogrywał oryginał, dzięki niemu pojawi się łezka wokół i cieszę się, że twórcy cały ten system zachowali i ten interfejs wygląda podobnie i ma też cholerny klimat i nie został on przy tym spłycony. Pewnie teraz sobie myślicie, że właśnie mnogość tych opcji na start, tych umiejętności, tych najemników to jest trochę przegięcie i to może przerazić nowicjuszy, a ja Wam powiem, że ja wiem o tym, że to może przerazić nowicjuszy, natomiast Jagged Alliance to nigdy nie była i nigdy nie będzie gra dla nowicjuszy. Ten tytuł właśnie, ta trójka pozostaje wierna swoim korzeniom, a Jagged Alliance 2, czyli ta kultowa dwójka, również działa dokładnie w ten sam sposób. Jest to gra bardzo rozbudowana i dla jednych może to być minus, ale inni znowu widząc, że deweloperzy zaimplementowali system podobny właśnie jak w dwójce, będą po prostu zachwyceni. Powinniśmy także pamiętać, że wcześniej wyszło także kilka spin-offów tej serii, które starały się ją unowocześnić na siłę. Wyszło to naprawdę bardzo kiepsko, więc cieszę się, że w tym aspekcie twórcy nie zdecydowali się już kombinować i moim zdaniem właśnie taka wierność oryginałowi jest tutaj jak najbardziej na plus. Po odrobieniu startowych lekcji w końcu zostaniemy przeniesieni na mapę, która chyba bez zaskoczenia znowu jest łudząco podobna do właśnie dwójki. Lokacje ponownie podzielono na takie kwadratowe sektory, po których się poruszamy i które też możemy później eksplorować, ale o tym sobie opowiemy akurat jeszcze później. Takie podobieństwo nie znaczy jednak, że twórcy nie zdecydowali się na parę ciekawych i przede wszystkim dobrze wykonanych nowości. Na mapie ponownie umieszczono takie kopalnie, których przejęcie daje nam zastrzyk gotówki, pozwalający na wynajęcie i utrzymanie nowych najemników. Zajęcie właśnie kilku z nich powinno stanowić nasz pierwszy cel w grze, bo inaczej szybko okaże się, że po prostu nie mamy pieniędzy na utrzymanie najemników. Gdy taką kopalnię zajmiemy, to szybko okaże się też, że wróg, korzystając z tzw. posterunków na mapie, będzie próbował nam ją odbić.
My oczywiście nie możemy być w kilku miejscach jednocześnie, więc warto wyszkolić milicję, czyli taki lokalny ruch oporu, który zajmie się ich obroną, a do tego potrzeba kolejnej postaci z wysokimi umiejętnościami dowodzenia. A co z samymi posterunkami na mapie? Zdecydowano się je znacząco unowocześnić i teraz są one wyraźnie naznaczone na mapie, co pozwala lepiej zaplanować i zorganizować obrony. Ponadto mają też takie określone poziomy obrony i możemy znacząco ułatwić sobie ich przejęcie poprzez wykonanie chociażby kilku zadań pobocznych czy też samego zwiadu. Pomiędzy walkami i misjami będziemy ponadto musieli też rozbijać obozy, gdzie naprawimy nasz sprzęt, korzystając oczywiście z umiejętności naszego mechanika, czy też połatamy apteczkami naszych żołnierzy, pod warunkiem, że mamy oczywiście lekarza. Do tego dochodzą też opcje walki w nocy, dzikie zwierzęta, trudność poruszania się po mapie, przeprawy wodne. No ta gra zapewnia naprawdę mnóstwo możliwości. Jeżeli chciałbym ocenić wszystkie z nich, to ten film potrwałby chyba z godzinę, więc wspomnę jedynie, że choć może nie każda z tych możliwości jest jednakowo przydatna, czy też dobrze objaśniona, to widać, że twórcy wiedzą, o co w tych grach taktycznych chodzi, a dowodzenie całym oddziałem, planowanie tych naszych posunięć i późniejsze podbijanie terytoriów sprawia w tej grze ogromną frajdę. Czuć właśnie klimat tej gry, czuć, że podbijając te kolejne terytoria i wykonując lepsze zadania, posuwamy się do przodu, zdobywamy coraz lepszy ekwipunek. Wreszcie czuć, że te nasze działania, jak właśnie zwiad czy osłabianie tych posterunków, mają realny wpływ na świat gry i poziom trudności. I o to właśnie chodzi, jest to niewątpliwie bardzo dobry i diabelnie klimatyczny element tej gry. Przejdźmy teraz do walki taktycznej stworzonej trochę na wzór popularnego XCOM'a, czyli prowadzonego w systemie turowym z wykorzystaniem osłon. W oryginale, choć był to element całkiem dopracowany i ciekawy, to też zdarzały mu się problemy z balansem i oryginalnie ta walka w oryginale też była zbyt wolna. Jak wypada w tym aspekcie Jagged Alliance 3? Może was zdziwię, bo akurat podobnie, choć ogólne wrażenie jest akurat sporo gorsze. Zacznijmy od tego, że walka na mapie taktycznej, podobnie jak i działania na mapie strategicznej, oferują całe mnóstwo możliwości. W grze jest system osłon, jest na przykład możliwość zmiany postawy naszych najemników, czyli mogą kucać, mogą się kłaść, jest możliwość zabijania wrogów po cichu, w końcu jest też rozbudowany system modyfikacji broni, który jest po prostu genialny, on potrafi zmienić jakąś gówną pukawkę w naprawdę dobry gun. Do tego w grze zawarto też bardzo rozbudowany i dający gigantyczne wprost możliwości system destrukcji otoczenia, który pozwala rozprawić się z niektórymi wrogami w naprawdę kreatywny sposób. Wystarczy, że zobaczymy, że przeciwnik chowa się w jakimś domu czy wieży. W typowych grach musielibyście pewnie kombinować, flankować tego przeciwnika, a tutaj wystarczy gościu z wyrzutnią rakiet czy granatnikiem, po którego użyciu po prostu zawalą się ściany i takiego wroga zastrzelimy sobie bez przeszkód. Niszczyć w tej grze możemy nawet sufity i podłogi, dzięki czemu pozbędziemy się natrętnych wrogów na dachach, czy też otworzymy sobie całkiem nowe możliwości taktyczne. I to wszystko działa naprawdę spoko, z czym więc jest tutaj problem? Niestety z podstawą tej produkcji, czyli z balansem oraz działaniami przeciwników. Zacznijmy od samego balansu, który to nawet w dwójce miał jakieś tam problemy, natomiast finalnie po początkowych problemach w dwójce było potem już całkiem nieźle. Tutaj niestety od samego początku gry balans w grze jest po prostu karygodny. Najgorzej jest na samym początku gry, gdzie nierzadko mi się zdarzało sytuacje na samym początku właśnie, że ścierałem się moim oddziałem 6 najemników z 10 doskonale wyposażonymi wrogami właśnie z karabinami maszynowymi, z kałachami, podczas gdy ja miałem tylko pistolety i jeden pistolet maszynowy. Jedną z bitew chyba powtarzałem z 8-9 razy, by właśnie wygrać ją zaledwie końcówką życia. Taka sytuacja niestety w tej grze powtarza się bez przerwy na samym początku, a później właśnie gdy już mamy lepiej wyposażony oddział, to znowu gra staje się znacząco zbyt łatwa. Głównie właśnie poprzez ekstremalnie przegięte karabiny maszynowe, potrafiące skosić nawet 5 wrogów w jednej rundzie. Nawet na samym początku gry, prowadząc właśnie walkę pomiędzy dwoma sąsiadującymi sektorami, raz możemy natrafić na jakichś bardzo silnych koksów, z którymi będziemy się męczyć prawie godzinę, a innym razem po prostu wjedziemy jak dzik w paśnik w jakichś zwykłych leszczy z pistoletami. Do tego deweloperzy popełnili przy tej walce jeszcze jeden bardzo poważny błąd. Nasi wrogowie walcząc mają nielimitowaną amunicję. Podczas gdy my oszczędzamy właśnie każdy nabój, bo na początku jest z tą amunicją naprawdę krucho, to taki byle wieściak z Armii Legionu potrafi do nas wywalić 5 magazynków i nawet nie przeładuje pomiędzy tymi wszystkimi seriami broni. Spory problem jest też z celnością samych przeciwników, którzy bardzo często decydują się na jakieś niemożliwe akcje polegające na strzelaniu z ogromnych odległości przez małe okienko i co najgorsze, że przy tym bardzo często trafiają, co powoduje u nas po prostu frustrację. Do tego wygląda na to, że nie działają na nich minusowe efekty o celności, jak na przykład zapadnięcie nocy, czy też efekt niecelności po trafieniu w ramię. Nawet jakiś byle wieśniak w Armii Legionu stanowi więc ogromne zagrożenie i potrafi operować zwykłym pistoletem jak snajperką, co jest po prostu kuriozalne.
tak absolutnie nie powinno być i najgorsze jest w tym wszystkim to, że właśnie największe tego typu kwiatki występują na samym początku gry, a to może zrazić nawet bardzo doświadczonych graczy. Ja takim graczem jestem i szczerze wam powiem, że sypały się czasem nie nadające do publikacji bluzgi z mojej strony podczas właśnie takich walk, no bo gdy mój najemnik nawet z jakimś wysokim poziomem strzelectwa chybiał stojąc po prostu obok wroga, a inny odpowiadał mu ogniem z kilkudziesięciu metrów, idealnie trafiając każdym pociskiem, no to soczyste bluzgi po prostu cisną się na usta. Tą sytuację częściowo mogły uratować jeszcze specjalne umiejętności naszych wojaków, które to niestety w tej grze są akurat wyjątkowo mało użyteczne. Mamy do dyspozycji niby takie całkiem spore drzewko, natomiast zaledwie kilka z nich się do czegoś nadaje, a większość z nich to są takie wybitnie sytuacyjne skille, o których szybko zapominamy, bo i tak się przydają po prostu bardzo rzadko. Pomimo więc, że ten system walki w tej grze zapewnia sporo możliwości i stawia przede wszystkim na taktykę, to karygodny balans i schrzaniona sztuczna inteligencja wraz z detekcją wrogów bardzo skutecznie tę walkę niszczą, spłycając ją w zasadzie do po prostu kampienia się i czekania na wrogów z rozstawionym karabinem maszynowym. Jednak w tym całym bajzlu jest iskierka nadziei. Zauważcie, że podstawowe mechanizmy tej gry są w tym przypadku zaprojektowane całkiem dobrze. To akurat z czym jest problem, to jest po prostu karygodny balans i sztuczna inteligencja, ale akurat to można poprawić w kolejnych łatkach do gry, które to mam nadzieję akurat jak najszybciej się pojawią. Nie przekreślałbym więc walki w tej grze, bo w przeciwieństwie do wielu innych gier w tym gatunku, gdzie podstawy są skopane, tutaj podstawy są naprawdę dobre, a to z czym jest problem można poprawić jeszcze po premierze. Parę słów należałoby też powiedzieć sobie o samej eksploracji oraz wykonywaniu zadań, które to w tej grze są akurat ze sobą powiązane. Pamiętacie te kafelki na mapie? To do każdego z tych kafelków możemy wejść w trybie taktycznym właśnie i przemierzyć go wzdłuż i wszerz, szukając przedmiotów oraz smaczków. Czasem znajdziemy jakieś pole minowe, czasem znajdziemy parę spalonych ciał, a czasem całkowicie nowe zadanie do wykonania. Sporo jest tutaj ciekawych lokacji zawierających właśnie równie ciekawe i co najważniejsze bardzo przydatne nowe givery czy też pancerze. Poza tym ogromną rolę w grze odgrywa też sam crafting i konserwacja naszych broni. Z racji właśnie braku łatwego dostępu do amunicji w tej grze czy też granatów będziemy je często wytwarzać sami. Do tego celu zużywamy oczywiście proch strzelnicy oraz części metalowe, które to znajdziemy eksplorując mapy czy też rozmontowując stare bronie. Co ważne, system craftingu w tej grze to nie jest taki system tylko na pokaz, tak jak w wielu grach na rynku. Tutaj z tego craftingu naprawdę często się korzysta i naprawdę jest on cholernie przydatny i chociaż może nie każdy aspekt eksploracji i craftingu w tej grze jest odpowiednio przemyślany, to i tak są to niewątpliwie elementy ciekawe i one dają dużo radości. A skoro już o samych zadaniach wspomniałem, wątek główny, podobnie właśnie jak w dwójce, jest dość trywialny, jest też dość przewidywalny, natomiast deweloperów w tej grze trzeba pochwalić za znacznie bardziej rozbudowane i znacznie liczniejsze zadania poboczne w tej grze. Są one liczne, są one całkiem ciekawe, są one całkiem różnorodne, czego szczerze mówiąc po tej grze się nie spodziewałem, bo finalnie prezentują jakość większą niż nawet jakieś bardziej narracyjne gry, a to z pewnością zasługuje na pochwałę. Tą grę stworzono z bardzo dużą dawką humoru i jazdą dosłownie bez trzymanki, co z pewnością trzeba docenić w dzisiejszym świecie, gdzie deweloperzy w swoich nowoczesnych grach boją się po prostu na cokolwiek pierdnąć. Jagged Alliance 3 jedzie się równo po wszystkim. Po gejach, po hetero, po mężczyznach, po kobietach, po białasach, po murzynach, po wszystkim dosłownie. I fakt, chociaż ten humor czasami jest niższych lotów i nierzadko mój żenadomet wychodził poza skalę, to i tak zdarzyło mi się naprawdę bardzo dużo wprost zwariowanych w dobrym tego słowa znaczeniu zadań, jak na przykład gang jakichś groźnych staruszek broniących miasta, a do tego zdarzyło się też mnóstwo świetnych dialogów. Jeden z nich stanowiący nawiązanie do wielu popularnych gier dosłownie mnie rozwalił osobiście, dlatego pozwolę sobie go przytoczyć w całości. Na pewno wielu z was wyłapało już odniesienie do popularnego Skyrima, gdzie twórcy sobie robią jaja z systemu skradania w tym tytule. I tak, drodzy widzowie, w tej grze twórcy bardzo często robią sobie tego typu żarty z dosłownie wszystkiego. Tego się naprawdę nie spodziewałem i to mnie niejednokrotnie pozytywnie w tej grze zaskoczyło. Finalnie ta gra w kwestii fabuły i humoru oferuje więc całkiem sporo i z pewnością więcej niż wychwalany poprzednik, a to zasługuje na uznanie. W kwestii grafiki, jak sami widzicie, jak na grę taktyczną jest po prostu ok. Modele postaci czy tam tekstury są w porządku, efekty też są ok. Nie ma tutaj mowy o jakiejś super jakości grafiki, no ale też nie można powiedzieć, że ta gra jest brzydka.
Zdarzają się jakieś momenty, że gra właśnie gdzieś nam błyśnie jakimś fajnym efektem i tak dalej, natomiast przez znakomitą większość czasu jak na gry taktyczne jest po prostu jakość odpowiednia i to po prostu wystarcza. Warstwa techniczna podobnie jak grafika jest ok. Nie natrafiłem na jakieś żadne znaczące błędy, crash mi się zdarzył chyba tylko 2 razy, a biorąc pod uwagę, że ja akurat prowadziłem zabawę w wersji przedpremierowej, no to myślę, że wynik jest tutaj do przyjęcia. Tytuł posiada też sporo ustawień, którymi możemy się pobawić, żeby wykręcić właśnie lepszy FPS. Zastrzeżenia mam co do 2 z nich, a są to opcje refleksów, które akurat zjadają mnóstwo FPS-ów, a niewiele się akurat w ich przypadku zmienia, a także anti-aliasing, który jest po prostu wprost skopany. W przypadku tego ostatniego możemy wybrać brak anty-aliasingu, opcję SMA, bądź też jakieś bardziej zaawansowane metody jak DLSS, FSR czy też XSS. Niestety każde z tych ustawień ma jakieś swoje problemy. Przy braku ANO to wiadomo, że to nie wygląda najlepiej. Z SMA natomiast ta gra wygląda całkiem dobrze, ale widać jakiś problem z roślinnością, która to z racji tropikalnego klimatu w grze występuje akurat obficie. Natomiast jeżeli wybierzemy opcję DLSS, no to roślinność wygląda lepiej, natomiast obraz nam się niestety rozmarze. Podobnie jest też z innymi opcjami, czyli FSR czy XSS. Wszystkie z tych opcji mają jakieś tam problemy i niestety twórcy powinni nad tym przysiąść i mam nadzieję, że to poprawią w patchach po premierze. Na komputerze o specyfikacji podanej na ekranie była możliwa całkiem komfortowa rozgrywka na miksie ustawień Mid-High w rozdzielczości 1440p, choć niestety musiałem użyć też do tego rozmazującego wszystko DLSS 2 jako metody anti-aliasingu i wtedy dało się nawet grać ok. Niestety przy tym były też jakieś okresowe, całkiem duże spadki przy większej ilości efektów na ekranie, natomiast w trybie 4K z ustawieniami mety nie dało się już grać nawet po redukcji detali, co też odbijało się mocno na wspomnianej już jakości roślin. W tą grę da się więc spokojnie grać nawet jak na średnim sprzęcie, natomiast nie liczcie na wysoki FPS, bo na pewno go tam nie znajdziecie. Przejdźmy teraz do sterowania, które w tej grze akurat wypada dwojako. Mnóstwo podstawowych akcji w tej grze jest łatwo dostępna i intuicyjna, ale z innymi znowu pojawiają się duże trudności. Taki najprostszy przykład. Otrzymałem zadanie, żeby w jakiejś tam miejscowości na mapie spotkać się z inną postacią. No to w sumie wydaje się proste, natomiast problem polega na tym, że żeby zobaczyć nazwę tej miejscowości, to musimy najeżdżać na każdy kwadrat i wciskać prawy przycisk myszy, w sumie nie wiadomo po co. Na mapie taktycznej poruszanie się postaciami i strzelanie jest w porządku, to jest bardzo proste, natomiast wchodzenie na piętra i schodzenie z nich to woła już po pomstę do nieba i często będziemy się po prostu obijać o ściany, które z niewiadomego powodu nie znikają po wejściu do budynków, jak być powinno. W tej kwestii byłoby więc nierówno i byłoby po prostu średnio, gdyby nie jeden spory problem, a mianowicie brak aktywnej pauzy. Spytacie, po co nam ta pauza w grze turowej? Ano po to, że ta gra dzieje się w czasie rzeczywistym poza walką i przełącza się na tryb turowy dopiero podczas walki. Przy skradaniu się więc poza walką, czy chociażby rozminowywaniu terenu, bezskutecznie przeszukiwałem interfejs, by właśnie opcję zatrzymania gry znaleźć, bo wielokrotnie ona była mi potrzebna, natomiast tej opcji niestety tam nie było, co jest dla mnie sporym przeoczeniem deweloperów. W grze zawarto też opcję gry na padzie, natomiast ja zdecydowałem się jej nie testować w ogóle, bo na PC jednak podstawowym zestawem jest myszka, a kontrolerem zajmę się już, gdy gra trafi na konsolę, co na pewno później się stanie. W kwestii poziomu trudności jest natomiast obecnie kiepsko, głównie przez wspomniany już karygodny balans walki i akcji sztucznej inteligencji. Gra potrafi więc diametralnie zmienić poziom trudności walk co kilkadziesiąt minut, co potrafi powodować frustrację nawet u doświadczonych graczy. Jeżeli przebrniemy przez tą początkową właśnie najgorszą fazę rozgrywki i porządnie wyekwipujemy naszych najemników, to będzie po prostu aż za łatwo, ale wiele osób może do tego momentu przez spieprzony balans w tej grze po prostu nie dojść. Z tego też powodu grę rekomenduję co najmniej doświadczonym graczom, a i najlepiej takim, którzy już w jakiś Jagged Alliance grali, bo sam samouczek w tej grze niestety też jest kiepski, ale nie chcę mi się go już w tym momencie kopać. Drodzy widzowie, mamy obecnie 2023 rok, czyli minęły już długie 24 lata od premiery kultowego Jagged Alliance 2, w czasie których fani marki byli raz po raz rozczarowywani kolejnymi słabymi odsłonami tej serii. Czy Jagged Alliance 3 jest obecnie godnym następcą legendarnej dwójki? Jeszcze nie, ale może nim być w przyszłości. Tytuł, pomimo że cierpi na parę sporych problemów, przede wszystkim właśnie z balansem i sztuczną inteligencją, to jest grą z naprawdę dobrze zaprojektowanymi podstawami rozgrywki i której problemy da się wyleczyć aktualizacjami. Jeżeli twórcy tylko nie spoczną na laurach i przysiądą do tej gry po premierze, to Jagged Alliance 3 dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości taktycznych, świetnemu systemowi walki oraz genialnemu klimatowi oraz całkiem ciekawym zadaniom może stać się bardzo smakowitym kąskiem nie tylko dla fanów tej serii, ale i dla całkowicie nowych graczy.
Jagged Alliance 3 zakupimy obecnie wyłącznie na PC. Jeżeli zdecydujemy się na zakup przedpremierowy, to możemy liczyć na cenę około 167 zł, która moim zdaniem jest naprawdę uczciwa. Po premierze gra natomiast podrożeje do około 210 zł i wtedy będzie odrobinę wyższa, choć myślę, że nadal do przyjęcia, szczególnie biorąc pod uwagę, że długość gry wynosi ponad 45 godzin. Ja osobiście wam powiem, że pomimo, że ta gra ma wkurzającą, niezbalansowaną walkę i ma też parę baboli, to nadal mam naprawdę chęć w nią grać. Nawet teraz, gdy tworzę tą recenzję, to wciąż mam ochotę właśnie na jeszcze jedną rundkę w Jagged Alliance 3. W tej grze bawiłem się całkiem dobrze, chociaż nie od razu, bo odrzucił mnie właśnie najgorzej zbalansowany początek, ale myślę, że jest to gra solidna, z której może wyjść naprawdę coś bardzo, bardzo dobrego w przyszłości. Tytuł ten kierowany jest przede wszystkim do wiernych fanów, którzy na pewno go docenią, ale nawet oni powinni uważać na karygodny obecnie balans i kiepski samouczek, przez który mogą mieć problemy na początkowej fazie rozgrywki. Natomiast tego produktu absolutnie nie rekomendowałbym nowicjuszom, dla których będzie on po prostu zbyt trudny, zbyt rozbudowany i bardziej zielone osoby nie powinny w ogóle brać go pod uwagę. Powiem wam na koniec, że potencjał tej gry jest naprawdę ogromny. Szkoda, że na premierę ten potencjał nie został wykorzystany, natomiast po paru dużych patchach myślę, że tą grą mogą zainteresować się nawet osoby szukające dobrych gier taktycznych, bo ufam właśnie, że dzięki przyszłym patchom Jagged Alliance 3 taką właśnie się staje. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie materiału. Jeżeli on się wam spodobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Zapraszam was także na nasz facebookowy profil Lupy Godlike'a, gdzie będę organizował eventy, konkursy oraz także do zadawania pytań w komentarzach, na które tradycyjnie zawsze odpowiadam. Pozdrawiam i trzymajcie się.